Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym zaprezentować jeden z najładniejszych aparatów, jaki powstał. A na pewno jeden z najładniejszych aparatów, jakim miałem przyjemność fotografować, czyli Penti. To jest Penti model drugi, znaczy druga wersja Penti. Pierwsza wyglądała tak. Została zaprojektowana w 1956 roku przez Waltera Henninga, inżyniera pracującego w filmie wschodnio-niemieckim, filmie Zeissa. Podobno jest tak, że że menadżerowie firmy stwierdzili, że projekt jest bardzo fajny, ciekawy i rozwojowy, natomiast oni nie mają mocy przerobowych, żeby ten projekt zrealizować. Dlatego został przekazany do wykonania w filmie Welti i tam jako aparat Oryx został zaprezentowany. Przy czym Oryx, Welti Oryx był mniej więcej rok i zmieniono mu właśnie nazwę na Penti. Aparat, jak widać, był przede wszystkim w kolorze złotym. Tak, i ta wersja druga też była w kolorze złotym. Występował w kolorze srebrnym z różnymi tymi kolorami tła. Tu jest czarny, ale mógł być czerwony, niebieski, zielony. Kilka kolorów było. Sam aparat był reklamowany jako aparat dla kobiety. Aparat, który ma być takim eleganckim uzupełnieniem eleganckiej kobiety. Ma bransoletkę, ma pierścionek, ma jakiś naszyjnik i właśnie zabiera, że są ładny zegarek, stylowy zegarek i do tego zabiera właśnie ten stylowy, śliczny aparacik. Wersja pierwsza była produkowana od roku 59 do roku 61. W 61 rozpoczęto produkcję wersji drugiej. To jest wersja druga. Przy czym wersja druga jako Penti produkowana była w dwóch rodzajach. Penti 1, Penti 2, które na oko są nierozróżnialne. Patrząc na taki aparat, jeśli on będzie w ten sposób jeszcze do tego pokazany, nie da się odróżnić, czy to jest Penti 1, czy to jest Penti 2, ponieważ różnią się tylko tym, że w Penti 2 był wewnętrzny światłomierz, tutaj był selenowy światłomierz, czyli selen, który podawał strzałkę, którą trzeba było tam zgrać w środku jedną z drugą do ustawienia, a Penti 1 po prostu nie posiadał tego światłomierza. Penti 1 produkowany był do roku mniej więcej 65 i zaprzestano produkcję, Penti 2 dużo dłużej, do 77 roku. Także późniejsze aparaty, tak jak ten ma już logo Pentacona, a nie Welti. To się zmieniało oczywiście, jak to u nich wtedy był akurat zmiana była organizacji film fotograficznych. Sam aparat korpus jest plastikowy, metalowe, blaszane, obudowa i to, co jest w nim, nie przygotowałem, ważne to, co można zwrócić uwagę, to system, to nie jest normalny, standardowy system ładowania filmu, czyli używanych kaset 135, tylko kasety Aquarapid. Znaczy Aquarapid to było na początku, zresztą Aquarapid powstał jeszcze przed II wojną światową i specjalnie dla tego aparatu firma Aqua wznowiła produkcję filmów w kasetach Rapid. W momencie, kiedy pod koniec lat 50. firma Aqua zmieniła nazwę na Orwo, to nazwa kasety zmieniła się z Aqua Rapid na Orwo Penti. I pod taką nazwą czasami można go spotkać. Później została zmodernizowana w SL, różniąca się tym, że kaseta Rapid jest metalowa, a SL jest plastikowa. Otwórz się. To jest kanał trzaski z tyłu. Wkładamy kasetę z jednej strony, z drugiej strony drugą, przekładamy film. Standardowy film w kasecie powinien mieć 24 klatki. Ważną rzeczą jest, żeby ustawić, tu jest licznik, tu jest ustawienie licznika, żeby to ustawić przed zamknięciem pokrywy i przewinięciem do następnej klatki, ponieważ później już się nie da tego ustawić, co jest normalne, że ja jak zwykle zapomniałem
zrobić. W związku z tym, że dzisiaj kupowanie filmów gotowych, Rapid jest, czy Orwo, Penti jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym ja robiłem to co większość, czyli miałem kasety Rapid, do których wkładałem fragment ucięty negatywu. To jest tak, że no, normalnie powinno się odciąć 60 cm negatywu i włożyć do kasety i wtedy wyjdą 24 klatki. Jeśli zrobi się to tyle będzie dobrze. I po ciemku na oko, po ciemku na oko, odciąć kawałek filmu, włożyć do tego i później tak przewijam. Ja jeszcze robię zdjęcia, czy już nie robię zdjęć. Niektórzy mówią, że da się w nim wyczuć, kiedy się skończy negatyw, bo wtedy lżej się przewija film. Ja jestem jakiś nieczuły, bo nie wyczułem tego. A przewijanie filmu jest oryginalne. Jeśli zrobię zdjęcie, bo w tej chwili nie widać, jak się przewija film, zrobię zdjęcie, to wyskakuje mi bolec do przewijania filmu. Jak w Witessie, tylko w Witessie wyskakuje w Voigtlanderze Witessa do góry, a tu jest z boku. Naciągam film i już mogę robić następne zdjęcie. Naciągam film i mogę robić następne zdjęcie. To przewija, tutaj nam przepycha to z boku. System jest prosty i skuteczny, aczkolwiek ja nie jestem fanem systemu Karat z tego powodu, że muszę wykorzystywać stare kasety, które po prostu mi rysują negatywy. Co mnie zawsze denerwowało. Dzisiaj trochę mniej mnie denerwuje, jeśli ja mogę te negatywy, mam zeskanowane i mogę je splamkować, natomiast no zawsze mnie to denerwowało. Przy czym ja wykonując to popchnięcie, przewijam film, nie naciągam migawki. Naciągnięcie migawki jest dopiero wtedy, kiedy ja naciskam spust. Pierwsze jest naciągnięcie migawki, a dopiero później zrobienie zdjęcia. W tej chwili już zostało zrobione zdjęcie, bolec lekko drgnął, było słychać, dopiero teraz będzie powrót całego mechanizmu. Także trzeba starannie naciskać spust, żeby go nie poruszyć, aparatu, ponieważ to wtedy dopiero jest naciągnięcie migawki. Sam aparat w tej wersji złotej przede wszystkim jest z obiektywem Domiplan. Niektórzy mówią, że z trioplanem, ale to pierwsza wersja, ta wcześniejsza była z trioplanem. Ten wydaje mi się, że jest tylko z Domiplanem. Jest to obiektyw 35 ze światłem 3,5. Sprawdzam na wszelki wypadek, żeby się nie pomylić. Mamy migawkę centralną z czasami 1,30, 1,60, 1,125 i koniec. Oraz czasem B. W związku z tym, że jest to tylko 3 czasy, więc nie mamy dużego wyboru. Bardziej ustawiamy ekspozycję przysłonami, których mamy od 3,5 do 22. Zamknę go może na chwileczkę. On jest tylko na zatrzaski. To ja, jak się go używa, to pewnie się nabiera w prawo, on się nie otworzy. Ale ja i tak zaklejałem go na wszelki wypadek, chociaż jest to niepotrzebne, nie ma żadnych uszczeń, natomiast nie przepuszcza światła. I nie spotkałem się z opinią, żeby przepuszczał światło, żeby zaświetlał negatyw zdjęcia. Samo sterowanie, mamy dźwignie z przodu, które są bardzo ładne, natomiast z mojego punktu widzenia są nielogiczne, ponieważ największa dźwignia, no jaką dźwignię używam najczęściej? Odległości. Odległość musimy ustawić na oko. Patrzymy pierścień, ustawiamy odległość na oko i naturalną rzeczą jest, że największa dźwignia jest od pierścienia ustawienia odległości, ale tak nie jest. Ta dźwignia największa jest od przysłon. Jeśli mam światłomierz, to może mieć sens. Ustawiam czas jakiś, patrzę w wizjer wewnętrzny, to nie jest światłomierz, to jest Penti 1, czyli bez światłomierza i ustawiam wtedy ten światłomierz tą dźwignią. Następnie muszę i tak popatrzeć, ustawić sobie odległość, albo wcześniej ustawić odległość. Tu mam pewną taką skalę ustawienia odległości na aparacie, która mi daje zakres głębi ostrości, gdzie ja będę miał ostro, jak robię nim zdjęcia. Co jeszcze mamy? W każdym z tych aparatów jest ustawienie czułości, dlatego ja tak w pewnym momencie, jak patrzyłem na te moje, przecież ty nie masz światłomierza, to po co ci ustawienie czułości i negatywu? O, dobra, jako pamiętnik. Nie, to jest po prostu wersja 1 od wersji 2, czyli Penti 1, Penti 2 nie różni się niczym, w związku z tym tu też jest, mimo że nie ma światłomierza, jest ustawienie czułości filmu do tego światłomierza, którego nie ma. Ale
Można go nie ustawiać. Jak ktoś nie lubi, można ustawić i wtedy się pamięta, jaki się ma negatyw włożony w środek. Ja używam go oczywiście z światłomierzem zewnętrznym, bo jak inaczej, skoro nie mam innego. Natomiast, no co? Aparat jeszcze ma stopkę, to jest gorąca stopka, gorąca. Ten duży taki złoty to jest styk. Tu mamy możliwość podłączenia lampy błyskowej, synchronizacja oczywiście z wszystkimi czasami jak najbardziej. I jak? Może sama obsługa. Sama obsługa jest dziecinnie prosta, naciskamy spust, naciskamy ten, ustawiamy parametry ekspozycji, kadrujemy i jak spojrzymy w kadrowanie, oto to jest półklatkowy aparat, o czym nie wspomniałem jeszcze do tej pory. Więc w ten sposób mamy zdjęcia pionowe, a w ten sposób możemy zrobić zdjęcia poziome. I pierwsza rzecz, spojrzenie w wizjer. Widzimy wyraźnie, co będziemy mniej więcej fotografować. Nie ma żadnej korekty, paralaksy, ustawień. To jest prosty aparat. On ma być prostym aparatem. Takim, który nosimy w kieszeni, szybko wyjmujemy. Chociaż on się porysował, mój mi się tutaj przerysował. Nie wiem, ale to jak teraz już do filmu leżał. Czy w którymś momencie, jak robiłem zdjęcie, go przerysowałem, bo tak ładny był. Chociaż go nosiłem cały czas w takim mięciutkim pokrowcu i wyjmowałem go zawsze z mięciutkiego pokrowca, jednak gdzieś mi się przerysował. Aparat używa się prosto. Naciągnięcie, delikatnie spust, ustawiam oczywiście parametrów, odległości, pstryk i już. I zrobione. Sam obiektyw Domiplan. Ja nie jestem fanem obiektywów Domiplan. Uważam, że to są takie proste obiektywy do prostych zdjęć. Natomiast sam obiektyw w momencie, kiedy robimy zdjęcia w ładnym świetle, mając to światło gdzieś najlepiej z tyłu, daje porządne, ostre zdjęcie, tak jak na tym kościele. To jest dobrze, porządne, zrobione zdjęcie. Pamiętajmy, że to jest półklatka, w związku z tym nie będziemy mogli tego... To już jest dwukrotnie, jakby tu oglądając, jest 2 razy większe od takiego zdjęcia zrobionego na zwykłym formacie klatki. Natomiast spokojnie to zdjęcie 13:18, 18:24 jestem w stanie powiększyć. Będzie bardzo przyzwoite zdjęcie. W momencie, kiedy to światło jest troszkę słabsze i zaczynam używać trochę niższych przysłon, to zdjęcia zaczynają się robić miękkie. Tak, no które tutaj możemy pokazać zdjęcie przy słabszym świetle. No bo nawet te ule. Aż te ule jeszcze nie są złe. Znaczy ja mam tutaj zdjęcia, chyba z 3 razy robiłem tym aparatem zdjęcia. Za każdym razem miałem jakieś problemy z przewijaniem, z czymś. Z tym, że ja nie lubię kaset, że nie wiem co za tym wyjdzie. On przewija, nie przewija, sprawdzam, nie robię. W związku z tym mam tutaj zdjęcia robione chyba z rok, z 3 podejść do tego negatywu, do tego aparatu. Natomiast same zdjęcia są ok. Nawet jeśli wezmę, to jest zdjęcie zrobione jeszcze zimą, nie ubiegłą, tylko jeszcze wcześniejszą, prosto pod słońce. Oczywiście światło zmierzyłem światłomierzem tak, żeby słońce ominąć, natomiast zrobiłem prosto pod słońce i co? No w sumie to jest ok. Nie można się do niego przyczepić. To jest porządne zdjęcie. Ono widać, że to światło, które wpadło, trochę rozrabiało w środku w obiektywie i kontrast spadł, ale zdjęcie nie ma się czego wstydzić. Dziś jeszcze miałem zdjęcie, to jest zdjęcie zrobione z miesiąc temu, już latem, pod światło, tak żeby to światło było w kadrze i kontrast wypadł bardzo przyzwoicie. Miałem jeszcze zdjęcie, gdzie... Ale teraz go nie znajdę. Gdzie miałem światło dokładnie zaraz za kantem zdjęcia i no to jest właśnie, że jak obrabiałem te zdjęcia, to widziałem, które to jest zdjęcie, które było zaraz za kadrem, a w tej chwili uczciwie go nie znajdę. To zdjęcie było zaraz za kadrem zrobione. Także zaraz słońce było tak, że nie łapałem go, ale ono było tu blisko. Widać bliki, które powstały na obiektywie, ale bez niczego. To jest bardzo dobre. Do tego
Tu zdjęcie zrobione takie na szybko. Idzie spokojnie, pach, 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 drzwi, o wow, sicia, pyk, pyk i szybko, to jest, jeśli zrobię zdjęcie i nie puszczę go, to jego prawie nie słychać. Dopiero odwrócę się i puszczając, dopiero wtedy mi zadziała resztę mechanizmu, co powoduje, że w tej chwili on jest bardzo cichutkim aparatem. I tak było to zdjęcie zrobione, że zrobiłem, op, odszedłem, pach. Do zdjęć reporterskich, czyli on ma trochę za głośny mechanizm. Ja bym wolał mimo wszystko do zdjęć reporterskich cichszy aparat. To on tak średnio się nadaje, zwłaszcza, że ma jeszcze jedną cechę, rzuca się w oczy. Ludzie patrzą na niego, widząc, że o, to jakieś coś ciekawego, ładnego. Z reporterki takiej, czy street photo, lepszy jest aparat, który w ogóle się nie rzuca w oczy. On chyba miał coś w ręce. Tego typu aparat, że człowiek spojrzy na ciebie i jakby ciebie nie było i twojego aparatu i nic. Aparat, który się wyróżnia, a ten aparat się wyróżnia, bo jest ładny. Bardzo ładny. To nie nadaje się do street photo. Natomiast do normalnego fotografowania, tak jak powiedziałem, nie kocham kaset systemu Rapid. Nie kocham. Z tego powodu, że rysują mi negatywy. I że nie wiem, kiedy mi się kończy negatyw, kończy film. I wiem, jakbym dokładnie 60 cm odliczał i dokładnie zawijał, to będzie mi działało, ale nie wiem. W tej chwili też mam w jakimś aparacie systemu Rapid negatyw. I tak, dobrze, to zrobię nim jeszcze 2 zdjęcia jutro, a teraz go wyjąłem. O, w nim jest negatyw. Dobra, to trzeba go zabrać na spacer. I tak inne aparaty pójdą na spacer, a on zostanie. Nie wiem dlaczego. Ale jeśli tobie się trafi Penty z tym dobrym planem, to jest całkiem przyzwoity obiektyw. Moje zniechęcenie do domy planów, czyli moje brak do nich takiego, nie wiem, właściwego podejścia jest niesłuszne. To jest porządny, dobry obiektyw w bardzo przyzwoitym, ciekawym aparacie, wartym fotografowania, wartym tym, żeby robić nim zdjęcia. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, zapraszam do... A nie, jeszcze nie powiedziałem. Pierwsza wersja została zaprzestana, tak jak powiedziałem, przed 66, mniej więcej 65 roku, a Penty 2 jeszcze do roku 77 był produkowany. Ogólnie około 800 000 sztuk wyprodukowano wszystkich wersji aparatu Penty, w związku z tym jest go dużo, nie jest drogi, zabawa fajna, więc polecam. I polecam jeszcze obejrzenie galerii zdjęć i innych filmów na kanale Fotografia Analogowa. I do zobaczenia. Cześć.